Poczekaj, nie, to boli. No, dobrze, na 3, okej? Nie, Raz, poczekaj, nie. 2. Jak ostatnio po ubiciu Smauga widziałem elfy, to było miłe spotkanie, bo je można było w ryj tłuc. Naostrz miecz i napnij łuk, niech prze naprzód z tobą dróg. Niechaj słońca światło śni, maszerujmy wiele dni. W 2970 roku III ery Śródziemia elfy z Lindon stworzyły kryształ Erendilu. Ten jedyny w swoim rodzaju artefakt symbolizujący nadzieję miał potencjał do zwycięstwa nad ciemnością. Elfy, zdając sobie sprawę z jego znaczenia, zwróciły się o pomoc do Galadrieli z Lothlorien, by z jej mądrością stworzyć jeszcze potężniejszy kamień. Planowali również konsultacje w Rivendell z Elrondem. Misja dostarczenia kryształu do Lothlorien powierzona została zaufanej grupie elfów, jednak stała się celem sił ciemności. Saruman, już częściowo skorumpowany, oraz Sauron, wyczuwający ten artefakt, postanowili każdy, niezależnie, przejąć kryształ dla zwiększenia swojej własnej potęgi. Orwen, ściskając w ręku kamień, który otrzymałaś, zerknęłaś jeszcze na niego i stoisz w drzwiach gospody pod rozbrykanym kucykiem. Obejrzałaś, czy ogarnęłaś wzrokiem izbę i odruchowo sięgnęłaś pamięcią do zdarzeń sprzed około 10 dni. Wzgórza wkoło Bree posiane są drewnem, które daje okolicznym mieszkańcom opał, budulec i również zwierzynę. Ty dzisiaj również tropisz, ale zwierzynę innego typu. Podążasz za dużą grupą orków, która nigdy takie duże grupy nie zdarzały się tak daleko na zachód, więc zaczęłaś się ich tropić. Jesteś sama, ale nigdy ci to nie przeszkadzało. Rzuć sobie na polowanie, żeby określić, co udało ci się wydedukować. 16. Ta grupa ma 40, może trochę więcej orków. Wiesz, że sama sobie nie poradzisz, będziesz musiała zebrać większą grupę strażników, żeby coś z nimi zrobić. Ale na to przyjdzie czas. Rzuć sobie jeszcze na percepcję. Ale nie naturalne. Usłyszałaś za sobą kroki, bardzo ciche, ale mimo wszystko twoje uszy wychwyciły, że ktoś za tobą podąża. Co robisz? Nie pokazuję, że wiem, ale chciałabym tak się zaszyć za jakimś drzewem, żebym nie była, powiedzmy, gdzieś tam widoczna i mogła poczekać, czy ktoś będzie szedł gdzieś w tym kierunku. To skradanie. Not one. Szybko. Weszłaś za drzewo i oparłaś się, przyczekując, żeby zaobserwować, kto się do ciebie zbliża. I tak oparta o drzewo zerkasz tak lekko, czy ktoś się pojawi, żeby zobaczyć. W tym momencie z drugiej strony, jak zawsze czujna przyjaciółko, zobaczyłaś Gandalfa, twojego starego znajomego, aż tak lekko podskoczyłaś. Jak się dzisiaj czujesz, moja droga? Zaskoczona, zdecydowanie. No przepraszam, nie chciałem cię zaskoczyć. Rzadko to się zdarza, no ale komu jak nie tobie. Trochę zaniepokojona, bo zawsze na szlaku, zawsze w trakcie polowania. No i teraz też będzie mi potrzebna jakaś większa pomoc. Ale co ciebie tu sprowadza? Chyba to samo co ciebie. Wskazał swoim kosturem ślady, których teraz odeszłaś trochę od nich. Mnie też zaniepokoiły. No niestety co się dzieje. wlewa się mrok do naszej krainy i
Odszukałem cię nie bez powodu. Potrzebuję twojej pomocy. Czym? Co mogę dla ciebie zrobić? Jest grupa śmiałków, która chce przydostać się z Bree do Lothlorien. I obawiam się, że bez pomocy wprawionego przewodnika będzie to dla nich bardzo trudne. No to nie są bezpieczne tereny. Jak najbardziej. Ta grupa orków jest na ich tropie. Może powinienem już powiedzieć na waszym tropie. Także siły, agenci cienia już ich i was szukają. Co to za grupa śmiałków? Tutaj on opowiada ci o tej grupie śmiałków, ale żeby nie spoilować, to jeszcze nie będziemy o tym mówić. Wyciągnął swoją mapę, taką lekko pomiętą i ją rozwinął. Wydaje mi się, że są dwie najszybsze drogi do Lothlorien. Jedna wiedzie przez Rivendell, ale obawiam się, że tego się spodziewają agenci ciemności. Aczkolwiek może jest to możliwe się prześliznąć między nimi. Natomiast druga trasa wiedzie przez Tarbat. Nie? Tak jak pokazuje na mapie te miejsca. Mniej uczęszczana trasa, dużo łatwiejsza i prawdopodobnie agenci ciemności nie będą się spodziewać tej drogi. Ale to pozostawię wam, żebyście zadecydowali. Poznasz ich po tym. Wziął kamień i podał ci. Będą mieli podobne. Będą czekali na ciebie w gospodzie pod tańczącym kucykiem w Bree. Rozbrykanym kucykiem. To jest kontrowersyjne tłumaczenie. Rozbrykanym kucykiem może być. Kiedy będzie to spotkanie? Udaje się jak najszybciej. Masz kawałek, bo jakby idąc tymi tropami odeszłeś dosyć daleko od Bree, więc masz przynajmniej kilka dni podróży, nie? Jak nie więcej. Zależy, co cię spotka po drodze. Ale tutaj cię zostawimy i przejdziemy do Georginy. Georgina. Leżysz sobie w trawie przed młynem. Powolne kołatanie młyna wodnego za twoimi plecami. Obserwujesz chmury nad twoją głową. Jesteś już dosyć długo w Shire. Powoli zaczyna ci doskwierać tęsknota za podróżą, ale póki co napawasz się tym odpoczynkiem, który możesz mieć od drogi. W oddali zaczął się jakiś harmider. Słyszysz krzyki dzieciaków. Gandalf! Gandalf! I po chwili usłyszałaś takie dźwięki wystrzeliwanych fajerwerków i usłyszałaś, jak te dzieciaki krzyczą z radości i rozbiegają się. A do ciebie powoli zaczyna zbliżać się tak jakby cień postaci na koniu i mimowolnie, nawet nie podnosząc głowy, widzisz swojego starego znajomego Gandalfa, jak powoli zsiada z pięknego białego rumaka. Widać, że jest zdrożony, chyba był cały czas od dłuższego czasu w podróży, i koni, i Gandalf. Jak się dzisiaj masz, moja ulubiona podróżniczko? Powiedział, puszczając konia wolno, ten zaczął sobie podjadać trawkę, a Gandalf usiadł koło ciebie. Może zapalimy fajkę? O, mam cudownego Longbottoma. Osobiście kupiłam w Bree, przejeżdżając tamtędy. Zaczął nabijać swoją fajkę, spokojnie, siedząc. Siądź obok mnie. Pokazuję mu miejsce na trawie, na wzgórku, z widokiem na rzekę i młyn i zapraszam go, żeby sobie usiadł, nabijam swoją fajkę. I tak sobie siedzimy i tak, męczymy. siedzicie przez chwilę, nic nie mówiąc, popalając fajkę, widzisz spojrzenia waszych sąsiadów, którzy tak skrzywione miny i patrzą na Gandalfa, który pod brodą nie widać jego uśmiechu, ale w spokoju sobie pyka. Gandalf ma łatkę zakuczacza spokoju w Shire, bo za każdym razem, kiedy się pojawia, dzieje się coś, czego w Shire się nie powinno dziać. Powinien się dzień za dniem, spokojny. Puszczam wyjątkowo udane kółeczko i mówię: rzadko ostatnio przybywasz do nas w czasach spokoju. To są czasy złudnego spokoju. Wyobrażasz sobie, moja droga, że niedaleko stąd była grupa 40 orków między Bree a Shire? To prawie że niespotykane w tych czasach. Między Bree a
Shire? Mówisz o Skinął głową. Brilandzie? To przecież pod naszymi granicami. Pan musi się o tym dowiedzieć, szeryf musi się o tym dowiedzieć. Gandalfie, to straszna informacja. Strażnicy się nimi zajmą, powiedział, mam nadzieję. Ale czy o tym wiedzą? Wiedzą. Powiedziałeś mojej ciotce? Dopiero przyjechałem, ale nie omieszkam jej powiedzieć. Smutne wieści przynosisz. Chciałabym się bardziej cieszyć na twój widok. Mówię to i przytulam się do niego tak na wysokości, nie wiem, małej wysokości. Objął cię ręką nieco ponad metr. I poklepał. Chciałbym przyjeżdżać tylko kiedy jestem z dobrymi wieściami albo tylko z odwiedzinami, ale czasami moje podróże wiodą w jakimś celu i niestety tym razem tak jest, bo potrzebuję twojej pomocy, przyjaciółko. Ja bardzo chętnie ci pomogę, tylko muszę najpierw zawiadomić ludzi, bo wiesz, my jesteśmy małym ludkiem i paru strażników... mówisz o strażnikach? Shire oczywiście, nie? Miałem na myśli strażników północy, ale o strażnicy z Shire oczywiście również. Tak, masz, wiesz... Tych ponurych ludzi tak. z północy. Tych ponurych ludzi z północy. Tak czy inaczej, szeryf Shire powinien się o tym dowiedzieć. Pewna grupa śmiałków potrzebuje przejechać z Bree do Lorlothian i potrzebowaliby takiego mężnego i pewnego siebie hobbita, żeby im pomógł. Przewodnika. Zwiadowcę, przewodnika, ale bardziej myślę o twoim niezłamanym duchu niż o czymkolwiek innym. Tak, myślę, że mogę im służyć moimi umiejętnościami w terenie, aczkolwiek to bardzo trudne zadanie, bowiem nigdy nie zapuszczałam się poza granice Eriadoru. Ja nawet nigdy nie dojechałam do ostatniego brodu, szczerze mówiąc, tylko komarowe lotniska. Ale oczywiście dziękuję, to bardzo duże wyróżnienie jest. Ja od razu już sobie w głowie układam tą drogę i widzę po prostu... Poznasz ich po takich kamieniach. Będą czekali na ciebie w gospodzie pod rozbrykanym kucykiem. Tylko że razem gospoda będzie nazywała się inaczej. W Bree. Oczywiście w Bree, tak. No to miejscowa nazwa jest. Rozbrykany kucyk. Być może ludzie nazywają inaczej. Ale tak, to dziękuję, to jest wielkie wyróżnienie. A teraz przepraszam, ale muszę się spotkać z ciotką i powiedzieć jej o tej bandzie orków. Pykając ostatnie pyknięcia z fajki i zaczynając ją czyścić. I na tym cię zostawimy. Tu ci dam wprowadzenie twoje. Dziękuję. I przejdziemy do grunca. Inspirację poproszę, zapalenie fajki. Ale to zużywasz na całą grę już, tak? Nie. Bo to jest do długiego odpoczynku. Ale może być. Ale dostaję. Ale dostaję, oczywiście. Zgadza się. Jedziesz błotnistą ulicą Bree. Spokojne miasteczko, które w ostatnich latach już nie jest takie spokojne. Zgodziłeś się pomóc staremu czarodziejowi, towarzyszowi twojego ojca i twoje myśli uciekły, że tak powiem, parę dni wcześniej do tego spotkania. Właśnie zakończyła się twoja 5-letnia służba na patrolach w Górach Błękitnych. Misja, która została powierzona ci przez króla w ramach rekompensaty tego, co się wydarzyło i spłaty twojego długu do rodu Fondura. To jest w zasadzie wasza ostatnia misja. Wy wraz z waszym patrolem tropiliście bestię cienia. Atakowała górników, unikała was po szybach, aż w końcu uciekła przed wami. Ale krasnoludy tak łatwo nie odpuszczają. I tak było też w tym wypadku. Wiele dni, tygodni podróżowaliście, aż w końcu udało wam się zagonić ją do Jaru. To jest ten moment, kiedy wiecie, że nadszedł jej koniec. Została poraniona w poprzedniej utarczce i teraz dotarliście już do miejsca, gdzie ją wykończycie. Ty wraz z Borinem ruszyliście do szarży na bestię. Wasi towarzysze uchwycili bestię na linach, częściowo ją unieruchamiając. Wraz z Borinem biegniecie w jej kierunku z uniesionymi toporami, żeby zadać
ostateczne ciosy. Rzuć sobie na percepcję. Dobrze, a jeszcze mam tylko pytanie. Jaką bestię my tropimy? Bestię cienia. Bestię cienia. Tak. Bo mi jakoś tu uciekło. No to 11. 11. Podniosłeś topór. Już pewien. Jesteś pierwszy, że tak powiem. Wyprzedziłeś swojego towarzysza, żeby dopaść bestii, zgarnąć chwałę, która bezsprzecznie cię czeka za zdobycie głowy, ścięcie głowy bestii. Ale nie zauważyłeś jednego. W tym cieniu wijąca się bestia miała jeszcze ogon, któryś wystrzelił spod niej w twoim kierunku, ale zauważył to Born i pchnął cię, żeby ten ogon cię nie trafił. Przez to przewróciłeś się, turlając, i Borin dopadł bestii pierwszy, zadając jej śmiertelny cios. Bestia zaczęła wyć. I tu zrobimy cięcie. Wychodzicie z jaru, ze ściętą. No jesteś niezadowolony z przebiegu całej sytuacji. Tyle czasu, tyle walk, tyle tropienia i nie mogłeś zgarnąć ostatecznej chwały. Ale przyjdzie na ciebie czas. Natomiast u szczytu jaru, kiedy się wspinacie wraz z towarzyszami, wszyscy wiwatują poza tobą, bo jesteś ewidentnie nieszczęśliwy z tego. Widzicie postać czarodzieja. Jest ci on znany. Wprawdzie bardzo dawno go nie widziałeś, bo ostatni raz, kiedy byłeś dosyć mały, ale wiesz, że to jest przyjaciel twojego ojca. Stoi u szczytu, u boku swojego konia i wita was. Przepiękna robota, jak przystało na krasnoludy. Załatwiliście się z tą bestią cienia. A weź, nawet szkoda gadać. Jeszcze tego tu przywiało, co znowu? Dziękuję za powitanie, Grunc. Pamiętam cię od małego. Byłeś taki malutki, pokazał gdzieś przy kolanie. Pamiętam cię, bo nie wymawiałeś L i zawsze mówiłeś dla mnie Szaly. Gandalf Szaly. Pamiętasz to? Nie, pewnie nie pamiętasz. Pewnie, że pamiętam, mam świetną pamięć. Mężny wojownik. Krasnoludy i słonie nigdy nie zapominają. Przecież. Olifanty. No, tylko te małe. No mów, nie przy chłopakach, chodź tu na bok. Chyba, że do nich też masz sprawę. Nie, głównie do ciebie. No wiedziałem, zawsze jak się pojawiasz, to coś chcesz. Jest grupa śmiałków, która potrzebuje dostać się do Lothlórien z Bree. I prawdopodobnie chcieli się przeprawić przez bramę Czerwonego Rogu. A nie dadzą rady bez wiedzy o górach krasnoludzkiej. Gdybym brał 1 złotą monetę za każdym razem, kiedy mówisz zdanie. Słuchaj, jest grupa śmiałków, która... Już bym był strasznie bogaty, bym bogatszy niż mój stary. A on przecież tego smoka utukł. No, daj spokój. Wiecznie tylko słyszę Dwalin i Dwalin. Ja też się umiem bić. Tylko akurat się potknąłem, taki ogon miał czarny, cały czarny, ciemno w jaskini, normalna sprawa. Ach, no. Nie widziałem, ale... Znaczy... Będziesz w połowie drogi do Ereboru. Gdzie? Co? Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałeś, tylko nie słyszałem. No do Ereboru. Do domu. Gdybyś się udał ze śmiałkami do Lothlórien, będziesz w połowie do domu. No to... Taki dzień... Już myślałem, że nic się dobrego nie wydarzy, że zimne mięso będziemy jeść wieczorem nawet. No ale to... Pierwszy raz się cieszę, jak coś mi oznajmiasz. Czyli mam zrozumieć, że jesteś zainteresowany. Czy zainteresowany od razu tam. Pomyślę, no. No dobrze, gdybyś się jednak zdecydował, będą czekali na ciebie w gospodzie pod rozbrykanym kucykiem w Bree. Podał ci kamień, poznasz ich po takich kamieniach. Schyl się niżej, bo ledwo sięgam. Przeteleportował się Kamyk. Dobra, pójdę zobaczyć. Ale nic nie obiecuję. W porządku. Dziękuję ci, Grunt. Niańczyć jakieś. Kto tam w ogóle jest w tej grupie? Elf, człowiek i hobbit. Jeszcze elf, nie mogę. Najpierw powinieneś od tego zacząć, chłopie. Dlatego od tego nie zacząłem. No właśnie. Zawsze ktoś. Ale potem nie widzimy się przynajmniej 10 lat. Trzymam. Będę się starał schodzić ci z drogi przez 10 lat. No dobra.
Dobra, pogładzie swoją brodę. No jeszcze trochę będziesz miał taką jak dorośli. Kiedy przygotowałeś się do podróży, twoi towarzysze również, podszedł do ciebie Borin. Słyszałem. Nie ufaj elfom. Przez przypadek. Nie, żebym podsłuchiwał. Ale zobacz, co te elfy knują tam. Ci powiem tak. Jak ostatnio po ubiciu Smauga widziałem elfy, to było miłe spotkanie, bo je można było w ryj tłuc. No a teraz to... Oby mi się z przyzwyczajenia tak, nie wiesz, nie chlusnęło tam toporem. Dobra. Klepnął cię po ramieniu. Szerokiej drogi. No, dla nas zawsze jest szeroka, nie? Masz tutaj wprowadzenie i przejdziemy do ostatniej postaci, którą wprowadzamy. Podróżujecie od kilku tygodni. Wasze obozowisko. Jeszcze jesteście na terenach w miarę bezpiecznych. Minęliście niedawno Shire. Jesteście niedaleko Bree. Małe obozowisko, bo jest was tylko 10. Zdecydowaliście się na niewielką grupę, gdyż łatwiej będzie się prześmignąć, a wasza misja jest na tyle ważna, że nie chcecie wzbudzać za dużego zamieszania dużą wyprawą. Cały dzień czujesz trochę niepokój. Przez lata spędzone w służbie w Rivendell wyczuliłaś się na różne znaki. Najpierw były takie może nie wzbudzające wielkiego niepokoju, ale strącone błyskawicą drzewo, które miało taki kształt, który wzbudził twój trochę niepokój. Następnie uciekająca zwierzyna, wydawałoby się bez powodu, i wszędzie kruki, które raz były dalej, raz bliżej, a mówi się, że kruki są zjadowcami cienia. Dlatego czujesz takie zaniepokojenie wieczorem, kiedy jesteś na popasie. Chociaż wydaje się, że wszystko jest tak jak co dzień. Zapach jedzenia, strażnicy rozstawieni. Wydaje ci się, że wszystkiego dopasowałaś, dopilnowałaś, ale mimo tego czujesz jakby taki wewnętrzny niepokój. Podszedł do ciebie Elenwe, jeden z twoich towarzyszy, podając ci jedzenie i bułkę z wodą. Alvaro, wyglądasz dzisiaj trochę nieswojo. Coś się trapi? Wiesz co? Były znaki, które były lekko niepokojące, ale może mi się wydaje. No. Nic się nie przejmuj. Rozejrzał się po obozowisku, strażnicy rozstawieni. Wszystko będzie dobrze. Sięgnął żeby napić się z bukłaka, kiedy nagle jego szyja eksplodowała czerwienią i trysnęła na ciebie go krew tętnicza, jakby obryzgując ci całkowicie, i jedyne co słyszysz to kilkadziesiąt wystrzeliwanych strzał z jakichś łuków. Rzuć sobie percepcję. 11. W porządku. Nie potrafisz określić, jak duża jest grupa, która was atakuje i dlaczego umknęła wzrokowi strażników, ale widzisz, że twoi towarzysze jeden po drugim padają w obozowisku, jakby z tej jednej salwy, a ty żyjesz tylko dlatego, że stał przed tobą Elenwe, który właśnie się osuwa i ma w plecach jakieś 4, może 5 strzał, i widzisz takie cienie biegnące ze wszystkich kierunków, no poza jednym, za plecami. Wiesz, że masz przy sobie to, czego siły cienia nie powinny dostać. Co robisz? Głupio tak trochę uciekać. Tak, ale jak mam coś super ważnego, czego nie mogą dostać, a wszyscy moi... Twoi towarzysze dogorywają, tak. Nie jesteś w stanie im pomóc, walcząc... Są tam jakieś konie? Mamy swoje? Macie konie, tak. To próbuję jak najszybciej się dostać do swojego konia i pognać w stronę inną niż z tej strony, które wyszły z twojej. Rzuć sobie test atletyki, żebyśmy określili, jak szybka będziesz. 23. 23. Błyskawicznie, szybciej niż myśl. Popędziłaś w kierunku koni, odcinając swojego konia. Nawet nie było czasu go przygotować do jazdy, więc ruszyłaś jakby bez siodła. Widzisz za sobą ryczące postacie w ciemnościach, które są bardzo nieszczęśliwe. Jeszcze jakieś strzały
ale jedziesz lasem, więc nie jest tak łatwo cię trafić. Strzały śmigają obok ciebie, ty pochylona, żeby nie strąciła cię jakaś gałąź i na tym cię zostawimy. Jesteście w karczmie, zajeździe. Ty siedziałaś sobie przed kominkiem i obserwowałaś ogień, czekając na zebranie towarzyszy, którzy mieli pojawić się w każdej chwili. Naprawdę Korzystam jest z pysznego napoju chmielowego, który tutaj w karczmie podają. Ty właśnie weszłaś do środka i karczmarz jest generalnie miły dla wszystkich i przyjmie każdą monetę, że tak powiem, ale byłaś tu już wcześniej i wiesz, że strażników północy raczej sadza gdzieś z boku, bo takie zamieszanie wprowadzają, więc gdzieś na końcu karczmy od razu cię podszedł, wskazując ci miejsce. Zapraszam i pokazał ci w samym rogu karczmy. Kimałem głową, przykryłem się tylko bardziej kapturem i idę w tamtym kierunku. I wtedy do środka wszedł krasnolud, stukając butami. chodzą. Piwa! I miodu, możesz wszystko zmieszać. Naturalnie mości krasnoludzie. Krasnoludy zazwyczaj są dobrymi klientami, bo mają monety przy sobie, więc jakby karczmarz pobiegł szybko, żeby obsłużyć cię w pierwszej kolejności. A, dobrze, bardzo. Ty nocowałaś tutaj kilka nocy, czekając na... Tak, ale możesz schodzić po schodach, że tak powiem, z piętra, bo usłyszałaś jakieś zamieszanie i pomyślałeś, że może pojawili się w końcu ci śmiałkowie. I faktycznie widzisz kilka twarzy nietubylców. Mieszkając tutaj przez kilka dni, wiesz mniej więcej, kto tutaj mieszka. I od razu rzuciły ci się 3 twarze: krasnolud, niziołek i hobbit i człowiek, który usiadł w cieniu w kapturze w rogu sali. Czy ja widzę jakieś inne elfy poza tym? Nie, tylko jednego elfa. Dobrze, że ten jest chociaż ładny. Dobrze, że nie czyta w myślach. Dobrze, że ma dobry słuch. I oczy na pewno. Dobra, to ja w takim razie najpierw chciałabym podejść do strażnika, bo wydaje mi się, że może być moim towarzyszem najbardziej ze wszystkich. I usiąść obok. Georgina, wiesz, znaczy pamiętasz tego, jak parę dni temu rozmawiałeś z Gandalfem, że masz pomóc grupie śmiałków, a głównie elfinie. Więc domyślałaś się od razu, że elfów za wielu nie ma, więc domyślałaś się od razu, że ta elfina, która usiadła tam w rogu obok kobiety, która niedawno weszła, to jest ta osoba, którą Gandalf wskazywał i to samo to już domyśliłeś się również. Odstawiam kufel i podchodzę. Prawdziwa elfina. Do tej pory znałam tylko Cirdana. I ładnie, niziutko się kłaniam. Dzień dobry, jestem Georgina. Witam. I jestem z hobbitem z Shire. To widzę, że prawie całą drużynę tutaj mamy. Tylko się ktoś ociąga. Ja sobie siedzę z boku karczmy. I co, ja mam podejść? Przecież dla mnie to 2 razy więcej kroków, no. Trzy panie spojrzały się na ciebie z miejsca, gdzie siedzą. Długo mamy czekać? Z stołkiem się tak... Proszę, stołek do ciebie. Grunt. O, szanowanko. Dobry. Halvara. Orwena. Czyli rozumiem, że każdy z was ma coś, co przekazał wam Gandalf. Gdzieś to miałem zresztą. Gdzie to? Sięgam do kieszonki. Ale patrzę, czy dziewczyny coś trzymają w rękach. Trzymają. Ciekawe, czy jak zgubiłem, to nie muszę robić tej misji. O, dobra. Będziesz to pić? Najlepsze. Przesuwam swoje picie po całym stole w twoim... Najlepsze, jakie można dostać w Bri. Bo my, u nas, w Hobbitonie, to dopiero robimy browary. Trochę czuć alkohol, ale mało.
Wiesz Karczmasz! Zaraz przyniesie. No. To jest, wiesz co, jakby wypłukać wiadro po piwie z Shire. Mhm. Okej. A wy tak będziecie siedzieć, czy... Ty pewnie nie jesz mięsa, tak? Winka nie pijesz, tak? Czy pijesz? Ja przesunęłam swój w twoim kierunku. No, jest rozmowa. Czy wiecie, po co Gandalf was przysłał do mnie? Za karę. Mam ci pomóc. Ja mam ci pomóc przejść te niekoniecznie bezpieczne szlaki. Dokładnie. Potrzebuję waszej pomocy, aby się dostać do Lothlórien. Niestety droga nie jest bezpieczna i będziemy musieli wybrać jedną z nich, żeby dotrzeć tam bezpiecznie. Ponieważ mam ważną przesyłkę, którą muszę przekazać. Bardzo dobrze znam okolice. Jestem heroldem tych ziem. Masz pomysł, którą drogą najlepiej byłoby pójść? Znam tylko najbliższe tereny. Wydaje mi się, że może ktoś, kto był w tych górach, może podpowiedzieć. No i właśnie zaczyna się jakaś rozmowa. No otóż nie było gór, których nie spenetrowałem do tej pory. I cieszę się, że przyznajesz, że elf sobie bez krasnoluda nie poradzi. Nic nie przyznałam. Słyszałem swoje. No dobrze, co mogę powiedzieć? No. Masz mój topór. Nie takie było pytanie. Ja. A tam było pytanie w ogóle. No dobrze. Macie wrażenie, że krasnolud za bystry nie jest. Ale silny. Silny, zbudowany. To też jakiś atut. Musimy zdecydować, którą drogą pójdziemy. Najlepiej taką, która prowadzi do celu. Czy Takie są dwie. A, No i ty podobno jesteś w stanie powiedzieć, albo znasz no pewnie, że jedną znam. z nich. Ja z Georginą pójdziemy jedną, a wy drugą i zobaczymy jak. Nie po to się dojdzie zbieraliśmy, żeby pierwszy. się teraz rozdzielać. Poza tym oczywiste jest, kto by dotarł pierwszy, No tak, bo one by się zgubiły, więc my pewnie. bo my mamy dłuższe nogi. Tylko nogi na szczęście. znam Dobrze. trasę do ostatniego brodu i zieloną ścieżkę przez kurhany do tego miejsca, gdzie oddziela się droga na Brud Sarn. Dalej zaczynają się pustkowia, których nie znam, ale jeśli zdecydujecie się pójść tamtędy, będę służyć wam tak, jak tylko potrafię. Zdecydujemy chyba. Idziemy wszyscy razem. No, idziemy. Gdzie to jest? Przez jakie góry trzeba przejść? To nie ty miałeś wiedzieć? Ale dokąd idziemy? Do Lothlórien. Lothlórien. No dobra, mam kuzyna i on... Wie, jak nazywają się góry mgliste. Góry mgliste. No, góry mgliste. No pewnie, że... No to nawet wuja mam tam. Przez góry mgliste to idziesz najpierw takim długim tunelem, potem schodzisz w dół, potem znowu długim tunelem i potem w górę i znowu w dół. I tam jest druga strona góry. To ten odcinek podróży mamy załatwiony. Tak. Tak, prosto. No nie ma opcji, żeby się zgubić w górach. Ludzie, no. Idziemy? Chyba idziemy. No dobrze. Żeby wam uświadomić, każda trasa, którą będziecie szli, jest niebezpieczna w pewnym sensie. Czy przez Rivendell, czy przez Starbat, czy Zieloną Ścieżką, obie mają pewien stopień niebezpieczeństwa. Zalety poruszania się, czy pojechania przez Rivendell jest to, że w Rivendell, ze względu na to, że Alvara jest z wami, możecie mieć cieplejsze przyjęcie niż na przykład Starbat, ale tego się spodziewają agenci cienia. Bo właśnie. jeżeli mieliby obstawiać, którędy pojedziecie, to jak obstawiają, że elfy pojadą przez Rivendell, bo to jest dla nich Mówisz poza grą, dogodnie. czy w Mówię grze? to jakby w grze, jako dla was, jak co wasze postacie sobie zdają sprawę. Poza Gruncem, który sobie z tego za bardzo nie zdaje sprawy, ale pozostała trójka z was wie mniej więcej, że istnieje Rivendell, wie, że no ty wiesz bardzo W sumie dokładnie, ja bo tam miałam mieszkałaś. powiedzieć, że właśnie pierwotny plan zakładał, że pójdziemy przez Rivendell, a właśnie nie wiadomo, czy to będzie... Dlatego macie taki punkt decyzji na samym początku. Czy chcecie pójść
potencjalnie mniej bezpieczną trasą przez Rivendell, ale jakby Rivendell samo w sobie będzie bezpieczniejszy dla was. Albo nie wiadomo przez Starbat, ale w tym momencie możecie uniknąć agentów cienia lepiej, bo też ich możecie zmylić. Gdyby ktoś zapytał Grunca o drogę, to odpowiedziałby: tylko nie do elfów, no tu jest dobra droga, idziesz sobie normalnie, żadne skośnouchy cię nie strzelają. Nie musisz z nimi gadać, ani pić ich obrzydliwego miodu z trawy, czy co oni tam robią. Za wzgórzami południowymi to nie są zbyt gościnne tereny, ale mieszka tam trochę ludzi przy trakcie i oni mogliby nam pomóc. Tą zieloną trasą. Za zieloną ścieżką, tak. No. Ja również jestem za zieloną ścieżką. Uważam, że... Aczkolwiek niech nie zwiedzie was jej miła nazwa, ponieważ ona zyskała tą nazwę właśnie dlatego, że jest po prostu mało uczęszczana i bardzo zarośnięta. I dlatego trzeba bardzo się pilnować, ale ja znam tego. Myślę, że z roślinami sobie poradzimy. Macie mój topór, już to mówiłem. W tym momencie No właśnie. drzwi karczmy otworzyły się z hukiem i wpadł taki zziejany podrostek, może kilkanaście lat i ogień! Ogień! Stajnia się pali! Wybiegam. Mój kucyk! Wszystkie wasze konie są w stajni. O Jezu, bez Ja kitu. dopijam szybko. No. Wybiegamy na zewnątrz. Jakaś woda i jakąś szmatę na głowę. Wypadliście z karczmy w ciemność, tak? Bo przez chwilę jesteście jakby od światła takiego półmroku karczmy, wypadliście na ciemność i na chwilę jesteście trochę jakby oślepieni tą różnicą. Widać dym? Widać dym z lewej strony. Słyszycie skwier palenia się karczmy. Już ten drugi budynek chyba kuźni, która przylega do stajni. Ktoś zrobił. Poproszę was o rzucenie na inicjatywę. 19. To jest rzut. Czekajcie, hełm założę. To jest rzut plus ten. Plus bonus z Dex bonus. 24. Jest ten bonus? Ile masz? Naturalne 1. 24. Punkt cienia. Kto miał? Ty? Łatwo. No znowu się potknąłem. Jakiś zły dzień Zamień dzisiaj. mnie z... Za dużo wypił. I przy okazji wszyscy rzućcie sobie na spostrzegawczość. 17. 8. 12. Wiesz co, ja jestem skupiona na tym, żeby biec do kucyka. Ja chyba za dużo wypiłem, bo mam 10. Dzisiaj nie rzuciłem jeszcze więcej niż 5. Georgina, wypadłaś z karczmy, widzisz płonącą karczmę, jest ogólnie ciemno, więc na chwilę twoje oczy... Stajnie. Wypadłaś płonącą, stajnię, wypadłaś z karczmy i masz trochę jakby przez tę różnicę, słabiej widzisz, ale co robisz? Dym gryzie w oczy, owijam, wiesz co, zdejmuję mój płaszcz podróżny, owijam nim twarz i biegnę W porządku, czyli... do budynku, ale krzyczę jeszcze, ludzie ustawcie się i gaście to, ustawcie się w rządku. Akcji też zużywasz na bieg, tak? Tak. Dobra, czyli będę chodzić dotąd. Alvara. Czy ja też mogę dobiec szybciej na przykład za pletyki? Nie, tutaj tak nie ma, ale możesz po prostu zużyć swoje ale zużyć akcję na bieg i też będziesz szybciej, ponieważ jesteś szybszy niż Ale też mam niby Też 9 szybkość. Jest tak samo szybka jak ja. Orwena. I ja robię to samo, tylko że ja mam 10,5. To ty jesteś szybsza. I nie robię tego, przemykam się między nimi jakby, bo jestem później reaguję, ale przemykam się między nimi, jakby już wychodzę. Chcesz ich wyprzedzić, tak? Tak. Wiesz, ja trochę czasu straciłam jeszcze motając sobie Ruch będzie za chwilę. w trakcie biegu. Ale teraz z ciemności usłyszeliście w jakimś obcym języku wykrzyczane rozkazy. Poczuliście, że to jest rozkazy, bo były wykrzyczane władczym tonem. I usłyszeliście dźwięk zwalnianych cięciw. Zobaczyliście postacie wychylające się zza krzaków, zza budynków i zwalniane cięciwy zaczęły lecieć w waszym kierunku. Grunt. W ciebie atakuje 3 przeciwników. Powiedz mi, jaki masz AC? 19. 3 strzały poleciały w twoim kierunku. 2 z nich odbiły się od twojego pancerza, a jedna utkwiła gdzieś ciebie w boku. Dostajesz 10 obrażeń. I na tym na tobie zakończymy, że tak powiem. Georgina, 2 z 3 strzał trafiły cię w plecy
Ci, Oni nie którzy mają wychyli się tutaj. disadvantage, że ja jestem mała? Nie mają disadvantage, wręcz mają advantage, bo żaden z was nie zdało testu na zauważenie ich, więc w fazie zasadzki mają teraz advantage. Także 20 obrażeń, 2 strzały utkwiły jedna w nodze, druga w obojczyku. 20 obrażeń. Tak, po 10 każda, tak. Norwena. Jedna tylko strzała cię trafiła, ale za to krytycznie. 20 obrażeń również. Co oni tak robią? To zasadzka, to tak wygląda. Natomiast została nam Elfina i tutaj zauważyliście wszyscy coś dziwnego. O nie. W twoim kierunku nie poleciały strzały. W twoim kierunku poleciały bolasy. Liny z zaczepionymi kamieniami albo kulami obciążającymi w koło. To jest bardzo rzadka broń, rzadka spotykana w tych stronach i zobaczyłaś 4 wirujące w twoim kierunku tak lecą. 2 z nich trafiły, ale możesz wykonać dex save, żeby ich jeszcze uniknąć. Bo, Co to jest? czy rzut obronny na zręczność. Dobra. 4. Dobrze, i drugi, bo 2 trafiły, więc musisz tych 2 uniknąć. Jesus. Z iście elfią gracją, taka filmowa scena, jak 4 bolasy lecą, a ty skoczyłaś, odbiłaś się na jednej dłoni, lecą tak prawie, że w poziomie pomiędzy tymi bolasami, które przeleciały nad twoją głową, uderzyły gdzieś tam w kuźnię i pospadały, generalnie nie trafiona żadnym. Także Grunt, twoja kolej. Jak daleko jest do tej stodoły? Do stajni, jak daleko Później jest? to jest, tak? Nie. Widać mniej więcej 2 tury biegu do ciebie. Poprawiam sobie. Ej, kurde! Ty! Ej, dziewczyny! Uratujcie moją... uratujcie kozę, tam zobaczycie w środku. Weźcie ją. A ja tutaj jestem. Kozę? Serio masz kozę? No kozę, no. Wszystko uratujemy, nie martw się. Dobra. I podbiegam do jednego z tych, żeby im przygrzmocić. Maksymalny ruch. A tak. 14. Tak, trafiłeś 14 obrażenia, jakie zadajesz. 10. Dopadłeś do pierwszego, twój topór śmignął, zanurzył się w jego czaszce, rozpławiając ją i gościu osunął się przed tobą martwy. Wykonaj kolejny atak, możesz atakować drugiego obok. W takim razie ja wyrywam topór z jego czaszki, ochlapując krwią pozostałą 2 i zamachuję się, aby naturalne 20. Tak jak rąbnąłeś na bok i kolejnego czaszka tak się rozpołowiła i upadł na ziemię, rozlewając się, że tak powiem, wnętrzności czaszki na ziemi. Więc tych 2 tutaj żyje? Mhm. Dobrze, wykonałeś swoje 2 ataki, przejdziemy do Georginy. Georgina, co robisz? Ja nie wiem, kurczę, powinnam, ale nie jestem bojowym. Znaczy jestem bojowym. O konie muszę... No. Druga Nie runda. wiem. Nie wiem. Georgina, dużo wyborów nie masz. Możesz albo biec dalej, otwierać wrota, albo do nich strzelać. Schować się gdzieś, żeby... I tak się muszę schować, bo zaraz umrę. Wbiegam do stajni. Dobiegłeś do stajni, otworzyłaś wrota, buchnęło takie gorąco, słyszysz zwierzęta, jak się w środku tumultują, że tak powiem, przerażone. To osłona kiepska, a po drugie muszę je... Dobrze, Zwierzęta mogą nas osłonić przed strzałami. ale to jest twoja akcja. Nie wiesz tego, co myślę. Alvara. To ja chcę strzelać z łuków tamtą ekipę. I tutaj? Tak. Dobrze. Ja mam łuk przytroczony do siodła. Wykonaj 2 ataki. Mi do głowy, żeby to zabierać do karczumy. Dobrze, trafiłaś. Tak. Rzuć od razu jeszcze raz. 12 i Trafiłaś. 8, tak? A ja mogę wejść do Myślisz? środka, czy nie mogę? Tam już nic nie mogę zrobić już, nie? Nie, otwarcie i dobiegnięcie otwarte, to była twoja akcja. Ewentualnie ukrycie się częściowo za drzwiami, No to jest okej. się za drzwiami. Nałożyłaś 2 strzały, wystrzeliłaś i tak 2 gości za tymi trafień, jeden w oko, drugi w szyję, przewrócili się za krzakiem i obaj nie żyją. Możesz się jeszcze ruszyć, możesz się schować ewentualnie. To chcę się trochę schować gdzieś, bo tam Tutaj już... jest miejsce, gdzie możesz się ewentualnie schować, ewentualnie możesz biec do stajni. Tam jest jeszcze ktoś? Tutaj? Z tej strony Tutaj jest, widzę? z tej strony. Dobra. No to chcę się ukryć przed kolejnymi atakami tych łapiących rzeczy. Okej, no to chyba to jest Tak, najlepsze tutaj. miejsce.
Orwen. Ja chciałabym wpaść do środka, do stajni i zobaczyć w ogóle, co się dzieje. Tam są koń. Dobrze. Ruszyłaś biegiem do stajni, wpadłaś do środka. Widzisz, że no w stajni chyba nikt nie był, tylko podpalona jest z zewnątrz, więc ten dach płonie. Zwierzęta tupoczą w panice, pozamykane w boksach. I co, chcesz uwolnić pierwsze zwierzę? Ale ja tam byłam pierwsza, dlaczego mi nie pozwoliłeś uwolnić? Ponieważ ty otwierałeś drzwi, a ona może wbiec i otworzyć jedną klatkę, nie? Znaczy jeden boks. A ile jest w ogóle tych dużo? Widzę? Jest 6 w tej chwili, jakby 4 wasze i 2 jeszcze jakieś inne. No to tak robię. Dobrze, wpadłaś do środka i otworzyłaś swojego konia, czy jakiegokolwiek? Pierwszy z brzegu. Pierwszy z brzegu, dobra. I teraz twój przeciwnik wyciągnął miecz i rzucił się na ciebie, ale bez problemu sparowałeś. Natomiast z tyłu usłyszałeś świst, strzał i jedna z nich trafiła cię w łopatkę i kolejne 10 obrażeń. To była ta sekcja. Ty jesteś w środku. Tu biega szybkości, ale nic nie mogą zrobić, bo należy wybiegli. I z tej strony wybiega za róg 3 gości i widzisz, że wyciągają pałki. Średnio robiliście czy rzucałyście? O kurde. I próbują ciebie zaatakować pałkami. Guys! To była ciekawa scena. Rzucili się na ciebie z tymi pałkami we trzech i jedynie swoją elfią zwinnością udało ci uniknąć większość tych zamachów. Jednego zbiłaś trzymanym w ręku łukiem, drugiego kopnęłaś tak, że nie zdążył, ale trzecia pałka wylądowała na twoim ramieniu i dostajesz 10 obrażeń ogłuszających, ale to jakby nie ma większego znaczenia. I to byłem ja, Grunc. W takim razie po ostatnim ataku przecieram oczy z krwi mojego wroga, którego dopiero co zabiłem, mówiąc, dopiero co herm, żem wyczyścił, cholera jasna. Łapię się za plecy, wyrywam tą strzałę, która mi się wbiła w pancerz i w moje ciało, odrzucam ją na bok i drugą ręką chlastam tego typa i 20, ale nie naturalne. Trafiłeś. Dobrze, w takim razie... How do you want to do this, że tak powiem? Tak. W takim razie klasycznie, ponieważ czasu nie ma na robienie jakiegoś tego w sposób widowiskowy, ścinam mu głowę jednym ruchem i ruszam w stronę kolejnej grupy. Tak. Nie dobiegniesz z tej broni? Znaczy, nie wiem, czy chcę do tych. Chcę do tych dalej. Tak. Bo tamci zaraz nas stracą z zasięgu wzroku. Dobra, rozumiem. Zabiłeś tego szybkim i sprawnym ruchem i pobiegłeś w kierunku tej grupy, która skoncentrowała się na atakowaniu Elfiny. Czas na Gorginę, runda 3. Chcę wypuszczać, otwierać boksy. Najlepiej od tyłu, ale jak się nie da, to od przodu. Wpadasz do środka i wypuszczasz... Przynajmniej z jednej strony, nie? W porządku. Tak, otwieram, bo one są z 2 stron, czy one są w rządku tylko? Jak one z 2 stron. Z 2 stron, więc w jedną stronę będę szła na koniec stajni i będę wypuszczała wszystkie zwierzaki, a wracając od końca. Dobrze. Nie wiem, ile czasu mi to zajmie. Otworzyłaś... Ja z jednej strony, a ty z drugiej, okej? Alvar, masz przed sobą 3, za sobą 2. Wychodzą, tak. Przespanikowane są i biegną. Bo wiesz, żeby się tam nie zablokowało coś w drzwiach. To ja najpierw krzyczę, Orwena, przydałaby się twoja pomoc i strzelam dalej. W porządku, 2 ataki. To 12 i 8. Wyciągnęłaś pierwszą strzałę. Ten, który cię trafił w ramię, był za blisko, żeby w niego strzelić, więc pchnęłaś go po prostu tą strzałą, przebierając mu szyją, chwycił się i krew zaczęła mu wyciekać między rękami. Potem naciągnęłaś drugą i kolejnego, więc tych 2, 3, którzy są przy tobie, padło jeden po drugim i możesz się ruszyć, ale jeżeli się ruszysz teraz z tej pozycji, to dostaniesz ataki okazjonalne. Nie, bo 2 teraz padło. 2 padło, więc dostaniesz 1 atak. Tak. Zostało 3, są trochę za daleko, żeby ci wydać ataki okazjonalne, więc tylko 1 będzie. A mogę się bardziej, nie wiem, przygotować na unik albo coś w tym stylu bardziej, niż uciekać? No nie, bo zużyłaś akcję na ataki, więc nie możesz, tylko został ci ruch. To jest rzeczy, które możesz robić. Ewentualnie jakaś akcja bonusowa, jeśli masz jakąś specjalną. Mogę na przykład mieć ułatwienie w przyszłym ataku dystansowym. Mogę to zrobić na przykład. Dobrze. To będziesz gotowa, Orwena.
Słyszałaś krzyk Elfiny, ale też znowu widzisz, że jakby budynek płonie coraz bardziej, konie Georgina uwalnia, ale za wolno, żeby jakby to było skuteczne, więc jakby... Czy przypadkowo może któryś z uwolnionych już koni to jest mój orzech? 2 zostały uwolnione, więc 1 lub 2 to będzie tak. Pierwszy, który został uwolniony, to twój nawet, to był twój. Pierwszy, który uwolniłaś, to był twój. Okej, to w takim razie... Akurat pierwszy z brzegu był. W takim razie taki manewr filmowy chciałabym wykonać. Dobrze. Chciałabym na niego wskoczyć i wyjeżdżając jakby złapać za rękę i ją Wciągnąć. No bo chodzi o to, że ja chcę po prostu odciągnąć ją. Czyli nie będziesz atakować w tej nie, rundzie? chcę ją po prostu... To jeżeli chcesz, to mogę ci pozwolić na atak otworzyć jedną, ponieważ manewr jedną z klatek. Ja wiem, że nie chcesz, ale ja ci daję taką możliwość. Ale ona chce wsiąść na konia, podjechać i porwać jeszcze elfa, tak? Tak, wiecie, no filmowo. No jeszcze będzie opierać przy tym... Sięgnąć za rękę i zarzucić ją. Masz rację, może wsiadając na przykład, kopnąć, kołek, który odskoczy i się drzwi otworzą. To jest jeszcze bardziej filmowe. Adwokat diabła wynegocjował, że jednak nie możesz otworzyć, więc... Teamwork. Ale przecież powiedziałam, że może na przykład wsiadając kopnąć w skobel. Kalendarz. Siadanie na konia jakby ja traktuję jako część ruchu, więc jakby pozostają ataki. Chcesz skoczyć na konia i wyjechać nim. I po drodze ciachnąć jednego. Zaatakować jednego przeciwnika. Tak, który jest ten. Dobrze. Na początek, ponieważ jest to sytuacja bojowa, wykonaj test animal handling, czy zajmowanie się zwierzętami, bo to oznacza, jak dobrze jeździsz konno. A wyjechanie z płonącej stajni w wąskich pomieszczeniach z spanikowanymi koniami jest... 19. No i się nagadałem. Bez problemu wskoczyłaś na konia, wygalopowałaś... Zaraz mnie Natasza zjedzie. Wygalopowałaś ze stajni. Da się wygalopować ze stajni? Da się. Jak jest odpowiednio wysoka oczywiście. Wygalopowałaś ze stajni pochylona, żeby cię belka nie trafiła. Z uniesionym mieczem do ataku, więc wykonaj rzut na atak pierwszego przeciwnika. To jest ten, który jest w zwarciu z Alvarą. 23. Nie spodziewał się w ogóle tego, był odwrócony do ciebie tyłem, więc jakby przejeżdżając po prostu uderzyłaś go po ramieniu, chyba obcięłaś mu ucho, ale nie zauważyłaś dokładnie w ciemności, bo coś poleciało tak jakby na bok i rozcięłaś mu tak dotąd ramię, osunął się w takim krzyku bólu i wyciągnęłaś jakby drugą rękę do Alvary. I wskoczyłaś na konia. Krzyknęłam jeszcze wcześniej, nie? Jak podbiegła pod... Tak, ponieważ jakby wymaga to trochę manewrów, więc nie widzicie za daleko. W którą stronę strzelać? W tamtą czy w tamtą? W tamtą. Dobra, będziecie gdzieś tutaj, powiedzmy. Bo nie dacie rady aż tak daleko odjechać, bo koń też potrzebuje trochę sił, żeby zawracać i tak dalej, nie? Dobra, i na tym skończymy. Teraz ja. I zostało ich 5. 5? Postacie zwinęły się i tam ci co zostali leżą i konają, a większość już się nie rusza nawet, nie? Dobrze, Krunc. Jak daleko mam do najbliższego przeciwnika? Dalej niż mógłbyś dobiec i zaatakować, chyba że chcesz rzucić toporkiem w jednego. Nie, szkoda mi toporka. Masz 2. Wiem, ale obydwa... Ładne. Tak, ładne. Jak zostanie na miejscu, wiesz, to możesz go wyjąć zawsze. Krzyczę za nimi. Tak, uciekajcie, śmieciuchy. Dopiero się zaczęliśmy rozkręcać. No i ruszam do stajni. Ruszyłeś do stajni, dobra. Runda 4. Stajnia już dosyć mocno się pali, ale jeszcze nie wygląda na to, żebym się miała w najbliższych chwilach zarwać, ale już takie pojedyncze elementy zaczynają spadać płonące do środka. Georgina. Dalej otwieram. Otwierasz. To jest przez ciebie uratowany trzeci koń. Tak. Przez ciebie trzeci. Nie, przez ciebie drugi, w ogóle trzeci, okej.
Dobrze. Koń, koza, co tam będzie, nie? W sumie pozwolę ci uwolnić 2, bo jesteś już tutaj na stałe i możesz, powiedzmy, że akcją bonusową uwolnić. Więc... Może ten zamek łatwiej chodził, albo były 2 w jednym boksie na przykład. No bo nie zużywasz czasu na bieg, bo przychodzi z boksu do boksu, to ma sens, że uwolnisz 2 konie. Okay. Czyli one wychodzą bez problemu? Wybiegają wręcz spanikowane, bo ogień jest od góry, więc one jakby biegną w kierunku, gdzie im się wydaje, gdzie jest bezpieczniej, gdzie jest świeżego powietrza bardziej. Został 1 koń, który jest w środku i teraz Alvaro. 2 zostały. Ja? 2 jeszcze, okej. Czy my nie chcemy pojechać koniem po tamtych i zgarnąć któregoś przysłać? Czy chodzi o to, że ja odciągnęłam, jeżeli będę miała teraz możliwość skierować, to będę jechała w kierunku ich, żeby mogła strzelać siedząc. Załóżmy, że jakby to dzieje się w inicjatywie, ale równocześnie, więc ty powiedzmy jedziesz. Zawróciłam, że w trakcie, tak, że możesz wykonać żeby tutaj, mogła strzelać siedząc z we tyłu. dwie. Natomiast ty będziesz, poproszę cię tylko o test, jak bardzo dobrze kierujesz tym trochę lekko spanikowanym koniem. Czy 17? Bez problemu. Nawróciłaś go i jedziesz w kierunku przeciwników, a ty możesz w tym momencie, jak wyczekasz, strzelić. To ja bym chciała jednego strzelić w nogę, żeby nie zabić go, ale żeby ewentualnie go przesłać, a drugiego zabić. W D&D jest takie coś, że możesz deklarować każdy atak jako ogłuszający, więc możesz po prostu spróbować mu odebrać przytomność, więc nawet strzelając z łuku. Więc jednego chcę ogłuszyć, a drugiego zabić. Dobrze. 15. 15 i dużo. 15 i dużo. W porządku. Jedna twoja strzała, nie zastanawiając się, puściła się z tego konia prosto w środek jego pleców, więc ta strzała, tak ujęcie, tak jak mu wychodzi przodem i on padł na ziemię, a drugiego chciałaś ogłuszyć, więc strzeliłaś w taką wiszącą tablicę, która jakby uderzyła go w głowę i uderzył się o ścianę i jakby spadł na ziemię zupełnie ogłuszony. Był jakiś drewniany element domu, który zauważyłaś, że da się go zestrzelić. Przechodzimy do Orweny. Orwena, jesteś w trakcie jechania swoim rumakiem. Moja była zużyta tak naprawdę na kierowanie i osłanianie i będąc na koniu, żeby... Dobrze. Czyli tak, 2 tutaj padło, a 1 z nich nie żyje, a drugi jest przytomny. A tamci 3 uciekli w ciemność. Ja nie będę atakować. Grunc. Dobiegłeś w poprzedniej turze więc możesz do środka wpaść i uratować jeszcze jednego, no ale uratuję jednego ze względu na to, że on musi przebiec przez cały... Rozglądam się szybko po tej stajni, widząc, że nasza dzielna Brandywina uratowała większość koni, to podbiegam tylko... Georgina. Brandywina to jest rzeka. Okej. Może być. Już mam ksywę drużynową. Tak, Georgina. Dopiero się poznaliśmy. To podbiegam, uderzam toporem w zamek, żeby po prostu, znaczy nie toporem ostrą częścią, tylko tą tempą. Uderzam w ten zamek, żeby go wyrwać z zawiasów. Pęgł bez problemu i spanikowany swojego wiernego wierzchowca. Katar! Zawijamy stąd! Podskoczył, kopiąc drzwi, które z rozmachem się rozwarły i ruszył do wyjścia, że tak powiem, w tym dymie, który zaczyna drapać w gardło. Georgina, na końcu powiedzmy, że jest twój kucyk, na którego możesz od razu wskoczyć i wyjechać. Nie mogę wskoczyć, bo jestem ranna i w nogę, i w łopatkę, a poza tym... Jesteś twardym hobbitem. Może, a poza tym on jest teraz ubaczony całkiem. Mogę go wyprowadzić. A gdzie jest w ogóle, właśnie, pytanie, bo ja tam cały staw miałam przy siodle, nie? To jeśli gdzieś tam leży to moje siodło, to... Możesz to zarzucić. To po prostu kucyka wyrzucam stamtąd, a siodło po prostu biorę i cały sprzęt i wychodzę już za tym kucykiem. W porządku. Tu zrobimy cięcie. Udało wam się uratować również wasze siodła, które były w środku, bo zdążyliście uratować konie jeszcze przed czasem, kiedy miał się ten... Chwilę później, zanim ludność zaczęła proces gaszenia, stajnia się zawaliła, na szczęście już bez koni w środku. Śladu przeciwników nie ma, zostali tylko ci, którzy padli i ten jeden, który został ogłuszony. Musicie wykonać test cienia. Ze względu na to, że zostaliście zaatakowani w nocy przez, co podejrzewacie, agentów cienia. Za chwilę wrócimy do tego, tylko chciałbym, żebyście wykonać ten test. To jest test grozy
który wykonuje się na test charyzmy. Jezus. 2. Rzuciłaś 2, dobrze. A masz z charyzmy jaki bonus? -1. Na 20. Czyli Tak. ja mam 18. No. Na 20 mi coś robi? Sumę musisz podać. 24. 24, dobrze. To ty nie dostajesz żadnego cienia. Ja dostaję pewnie. Hubert, dostajesz 1 punkt cienia. 9 miałam. 9 miałeś sumę. To wy we dwie dostajecie po 2 punkty cienia. 2 punkty Tak, cienia. to było dla was przerażające zdarzenie. No tak, Jakby no. atak w nocy, zwłaszcza dla W ciebie nocy? kolejny, no to już jest A jak się ich pozmieszne. pozbywało? Co? Jak się ich pozbywało? Dobra. I przez to dostajecie 2 punkty uwagi Saurona, ponieważ najwyższe w tej scenie, które dostaliście punkty cienia, to były 2. Pozbyć się można przez przyjmowanie skaz cienia, czyli jakby blizny cienia, i to są takie punkty, których się nie możecie wtedy pozbyć w tej przygodzie. I resetuje się do poziomu skaz cienia, czyli gdybyś Grunz albo Orwena chciała się pozbyć, to im wróci do tego, co dostali na początku. Zgliszcza spalonego budynku stajni. Na szczęście udało się całość opanować na tyle szybko, że żaden inny budynek się nie zajął. Stoicie ze swoimi wierzchowcami i oporządzeniem i wiecie, że ktokolwiek był na waszym tropie już was znalazł. Co chcecie zrobić? Ja chcę przesłuchać tego gościa, którego ogłuszyłam. I sprawdzić, kim on jest, czy to jest... Siedzi już związany, że tak powiem. Pomyśleliście o tym w międzyczasie. Cucicie go? Tak, ja podchodzę. Ja bym chciał go ocucić piąchą w ryj. To raczej go nie ocuci. No, Że go bardziej go Dobra. dobije. Nie, ja podnoszę mu głowę i chcę wodą. Chlusnąć wodą. No, zimną wodą. Z pobliskiej studni zaczerpnięte wiadro wody chlusnęło. Spojrzał się na was. Spojrzał się na leżących w pobliżu jego martwych towarzyszy i nic nie mówi jakby. To jest człowiek ogólnie? To jest człowiek, tak. Możecie rzucić sobie na starą wiedzę, żeby określić jego pochodzenie z glądu i ubioru. Georgina ma chyba wysoką starą wiedzę, prawda? Tak, ale chciałabym, żeby ktoś mi wyjął na przykład strzałę spod łopatki. Zanim mi przebije płuco. Dobra, pokaż się. Hej! Poczekaj. Nie, poczekaj, nie, to boli. No, dobrze, na 3, okej? Nie. Raz, Poczekaj, nie. 2. Ledwo się wbiło. Jaką masz? Tyle weszło. Jaki jest poziom twojej medycyny, że tak powiem? Mały. Nie ma? No to trzeba mieć medycynę od razu. No każdy głupi strzałę wyciągnąć z pleców umie. Ogólnie. Nie, okej. Pomógł ci. 13. 13, dobra. Przepraszam, ale po prostu jestem oszalała z bólu w tej chwili i nie kleję w ogóle CS5. O ile... Ale jak dojdę do siebie, to mogę złożyć inspirację? Dobrze. Czy ty wiesz, kto to jest i ja nie muszę już się wsłuchiwać? No bo Jeszcze nie wiem, bo jeszcze nie rzuciła. Rzuć z ułatwieniem 14. i bonus z starej wiedzy. 6. No to 20. Wiesz, że to są Dunlendingowie. To jest taka nacja, która żyje na granicy z Rohanem, daleko na południu, stąd, czyli w południowym wschodzie. I często prawią się rozbójnictwem, może tak, takim szeroko pojętym. I tak, też. I wiesz, że są często w konfliktach z Rohanem, ale jakby historii tego nie znasz tak za bardzo, ale nie wiesz, czy zostali wynajęci, czy przybyli tutaj, żeby... I skoro ja znam ich język, to więc oni krzyczeli wcześniej, jak nas napadali? Tak, teraz sobie przypominasz... Przybłyski. Tak, takie przebłyski, że krzyczeli chcę elfa żywego. Ktoś tam z nich krzyknął. Co, chciałeś elfa żywego? Well, it is. Dobra, kto ciebie przysłał? Czy chcesz skorzystać albo z przekonywania, albo z zastraszania, żeby go jakby przekonać do tego, żeby mówił? Zastraszę go zaraz elfem. Krasnoludem. Jak mi nie odpowie. Georgina, nie zapomniałem o twoim rzucie, ale to było za mało, żebyś poznała... Nie, Albo ja Orwenu. jestem w ogóle, wiesz co... Czy ja jestem w stanie jakby pomóc? On mi tak bardzo pomógł, że... Ale spoko, już przynajmniej nie mam strzałów bitych w plecy. Nie wiem, czy ktokolwiek z was ma jakąś umiejętność Zastraszanie? leczenia? Czy Ale nie, chodzi o medycynę. A co?
pomóc Georginie w jej bólu, czy tu, w bo zastraszaniu? Ciągnęłam mu głowę wcześniej i jakby- lunęłam wodą i chciałam teraz mu tą głowę tak przesłuchanie pociągnąć. takiego więźnia może polegać albo że go przekonacie do tego, że powinien wam pomóc, Nie. albo go zastraszycie. Więc jedna z tych dwóch umiejętności... Aha, ty zastraszasz. Tak, bo ja już trzymałam jego głowę, jak lunęłam wodą i teraz po prostu pociągnęłam do tyłu jeszcze, żeby Mhm. pokazać, że to nie jest zwykła rozmowa. Ja się tobą opiekuję. A do niego mówię, widzisz jej miecz? Moje Lepiej oczy robią odpowiedz się na takie pytanie. wielkie ze strachu. Rzuć na zastraszanie w takim razie. 18. No, nasz wódz nas tu wysłał. Kto jest waszym wodzem? Trydwulf. Trydwów? Trydwulf. Co chcecie z elfem? Mieliśmy ją schwytać i zaprowadzić z powrotem do naszych ziem. Czy ktoś z jakiejś wiedzy może wiedzieć, kto to jest ten Trydwolf, czy tak nie bardzo? Wiesz co, wodzów landingów może być bardzo wielu, więc nie podróżowałaś na tych terenach. Myślę, że nawet rzut nie miałby sensu, żebyś go znała. Nie? Mhm. Możecie natomiast wykonać test na insight, znaczy na nie wiem, jak się po polsku nazywał, Intuicja. intuicję, żeby wyczuwać, czy mówi prawdę, czy kłamie. Nie? 11. Plus 1. Tak, jest przerażony tym, że jakby bez problemu pokonaliście tylu jego towarzyszy i mówi prawdę. Jakby nie kłamie teraz. Mieliśmy rysunek. Mimo, że jest związany, więc nie może wyciągnąć się, ale ma gdzieś... Ale pokazuje tak. Pokazuje tak... To ja wyciągam mu z kieszeni. Wow. To ja. Ej, to jakaś twoja siostra, czy co? Mają tam artystów na południu. Ten jak namalował, pokaż to. Chociaż nie wiem skąd on jest. Nie dobrze może być wspólnoty. Georgina. Będziesz to Usłyszałaś potrzebować? takie Tak. piszczenie Ja to i będę szarpanie jakieś z przechowam. dalekiej odległości. Tak jakby coś chrobotało, piszczało. Że co? No, tak za... Tutaj jest przesłanie prowadzone, No. a ty gdzieś tu stoisz obok nich. Tak, no, bo i tutaj gdzieś pierwszej słyszysz pomocy udzielał Grunt. Oczywiście, że kuśtykam tam w tamtym kierunku, gdyż albowiem jestem bardzo ciekawa, co tam jest, ale mam sztylecie przy sobie. Jestem Wy ostrożna. oczywiście nadal przysłuchujecie, ale na chwilę przejdę do Zupełnie nie Georginy. mówię wam, gdzie idę i dlaczego, bo To- przecież w końcu... Po prostu sobie poszłaś. Przeszłaś przez Nie, no i tak stoję dalej. drzewo i krzaki, za którymi byli ukryci właśnie ci, którzy was i widzisz parę jakby toreb rzuconych przez nich, które tutaj pozostawili, bo wiesz, spotkali się do miejscowości, zostawili tu swoje rzeczy i wśród tych rzeczy widzisz klatkę, taką niedużą drewnianą klatkę z wydrą w środku, zamkniętą, która się jakby szarpie i gryzie kraty, te drewniane Czego wydry są używane? do jedzenia, do skór. Wypuszczam tą wydrę. Otworzyłaś klatkę, która była wyjątkowo dobrze zabezpieczona. Ona wyskoczyła, stanęła tak na łapkach, patrzy na ciebie. I potem podeszła i otarła się o twoją nogę. Drapię ją pod szyją i No, za łóżkiem. Zaczęła piszczeć tak jakby chyba z zadowolenia i rusza takimi małymi łóżkami. Co ty tu robisz, maluchu? Coś tam popiskuje sobie. Nie powinnaś iść do wody? Tu niedaleko jest strumień. Mówię, tam, strumień. Woda. Spojrzała się w kierunku strumienia i spojrzała się na ciebie i nie idzie. Podchodzę do... Nie, no to nie jest do jedzenia. Poczekaj, ty, a wiesz, że takie zdanie wydrze jest poprawne? Oznacza, że jednej wydrze, która ma małe dziecko, druga wydra, która ma małe dziecko, wyrwie jej to pierwsze. Wydrze. No, przez moment się zawiesiłam w ogóle, wiesz, świat przestał, wiesz, Wracamy do was. świat się zamroził. Coś jeszcze chcecie? W sumie chyba wiemy wszystko. Wiemy, kim jest. Wiemy, od kogo... Ilu jest z was w okolicy? 12 i nasz przywódca. Był wasz przywódca. Z wami. Tak, ale nie nasz wódz, tylko przywódca naszej grupy. Jak się nazywa?
Koreol. Koreal? Koreol. Koreol. Czy myślisz, że one sobie poradzą z tym typem? Tak, skupmy się na wyjściu. Dobra. Mi się prawie wydaje, że wiemy wszystko na ich temat, chociaż jak mnie znaleźliście? Pytaliśmy w okolicy, szukaliśmy po okolicy i powiedziałam, że jesteś tutaj w karczmie. Kto powiedział? Nie wiem, nasz przywódca się odpytywał. Mówi się cały czas w dunlendińskim, więc ty jakby nie rozumiesz, bo ty znasz. Nie wiem, czy potrzebuję jakichś innych informacji. Jakby ja od razu mówię jej, co mówi, tłumaczę. Nie będę tylko 2 razy ten. Jak ważne to jest dla nich? Czy będą dalej zbierać się, przegrupowywać i... Czy będą dalej ścigać? We 3. Patrzy po tych trupach, które leżą w koło. Jak istotna jest dla was ta misja? Mówię, żeby przetłumaczyła. Bez niej mamy nie wracać. Ale myślę, że oni już nie wrócą po prostu nigdy. Chyba go nie potrzebuję już. Jakby puszczam tak z siłą. Jedno ostrzeżenie. Jesteście bohaterami i czyn taki jak zabicie... Ja nie miałam zamiaru. Tak, nie, tylko was ostrzegam, bo to jest taki moment, o którym jeżeli go zabijecie, narażacie się na cień, która jest automatycznie bez testu. Nie zabija się jakby pojmanych wrogów. W walce to co innego, tak? Walczycie o swoje życie i tutaj all bets are off, ale jakby przesłuchanie jest na granicy. Jakby przesłuchanie jeszcze zrobiliście takie i tutaj ja wam nie każę robić testu cienia, ale gdyby było brutalniejsze, to bym wam kazał. Natomiast zabicie więźnia to są automatyczne 4 punkty cienia. Tak jakby was chcę jakby pewnie czy teraz, czy wcześniej, ale przeszukać go, zobaczyć, czy ma jakieś jeszcze bronie, czy ma jakieś coś więcej oprócz tego, czy jakąś kasę zabrać i zostawimy go tak. Mają trochę pieniędzy przy sobie, całkiem przyzwoite uzbrojenie, nie jakichś najwyższych lotów, ale całkiem przyzwoite. To, co jest mi niepotrzebne, to idę do tej karczmy i mówię, żeby sprzedali i odbudowali stajnię za to. Dziękujemy. A coś mają w tych sakwach, które tam były za... To racje żywnościowe na podróż i to, co zdobyli w czasie podróży, żeby się żywić. Zawijam racje żywnościowe, bo już jestem trochę głodny. A jego zostawiam związanego. W porządku. To myślisz, że tubylcy się nim zajmą jako przestępcą. Dobra, moi drodzy. To jest wasza karta podróży. Wasz przewodnik będzie wyznaczał waszą trasę. Daca mi. I będzie rzucała w związku z tym na to, jak wam idzie. W karcie podróży zaznaczasz trasę, którą idziecie, tak? I że przeprawa, czy możliwość przekroczenia rzeki zawsze była mówione, że jest Starbat, jest na końcu tej zielonej ścieżki, więc jakby to jest wasz pierwszy cel podróży. Więc teraz musisz wykonać test, jak dobrze ci idzie przewodzenie grupie i potem ja będę określał jakieś zdarzenia w trakcie. To jest, bo tu masz 6, a ja mam 7 tutaj. Okej, bo zrobiłem to według twojej karty. 12. Dobrze, czyli to jest normalnie udany test, więc poruszacie się o 3 heksy. W Bry jesteście, tak. Pierwszy kawałek podróży poruszacie się o 3 heksy i po tych 3 heksach mijają 2 dni, bo każdy test, każde 2,5 dnia, każde 2 heksy to jest jedno zdarzenie. Myśliwy. Kto jest myśliwy? Ja. Ty? Możecie albo wyrzucić 20, bo ja mogę rzucić 20 na wyjście. Możesz rzucić 20, zobaczymy, co tam wypadnie. 2. 2? Ale dodajesz coś do tego? Nie, bo to się określa rodzaj zdarzenia. Więc musisz wykonać Dexterity Saving Throw, czyli test na save na zręczność i zaraz opowiem, co się wydarzyło. Czy 10? 10. Tu masz szczęście, wielkie, w nieszczęściu. Podróżowaliście. Oczywiście, żeby utrzymywać bieżące zapasy żywienia, starasz się polować, tak żeby też nie zużywać ciągle zapasów, ale też uzupełnić. Trafiłaś na miejsce, gdzie była jakaś bardzo stara pułapka na zwierzynę, która jakby
uderzyła ciebie, taka zamontowana włócznia, która miała pewnie powalić jakiegoś dzika albo coś innego, a może to była pułapka na człowieka, nie jesteś pewna. W każdym razie uniknąłeś w ostatniej chwili, ale i tak cię ta włócznia trafiła. Gdybyś nie uniknęła, to prawdopodobnie padłabyś tam na miejscu. Ale na szczęście, ponieważ jesteś taka zwinna i szybka, uniknęłaś i ta włócznia rozdarła ci tylko bok. Straciłaś połowę swojego życia, połowę HP. Okay. Więc jeszcze jeden test przewodnika. A, to ja, że? Tak. A, no to dobrze. 23, 24. 24, w porządku. To teraz przeszliście 4 heksy? Raz, 2, 3, 4. Dobra, i na tym się zatrzymamy, ale najpierw zrobimy zdarzenia po drodze, to już nie będzie prawdopodobnie ciebie dotyczyło. Chyba, że tak wyrzucę. Nie. Rzućcie tym razem wartownik, więc grunt rzuć 20 po prostu. Naturalne 1. 1? Co? Sauron się cieszy. Zepsute kości mam, no. Patrzę, no. Stare kości. A rzuć test na... Niech ci będzie Constitution Saving Throw. Przy czym jedna rzecz, ponieważ waszym patronem jest Gandalf, jeżeli macie nieudany saving throw, możecie powtórzyć go za wydanie punktów waszej drużyny, tych które leżą na środku. Nie? O. Po rzucie. To w takim razie A to akurat zdałaś, więc... mógłbym przerzucić sobie pierwszy czy drugi? Drugi. Tego pierwszego nie można przerzucać. To zdarzenie jest po prostu zdarzeniem, to nie jest save. Nie? Dobrze, to ja chciałbym przerzucić tego jednego, bo się boję, co się stanie, a rzuciłem 2. Dobra. No, 19, 25. To jest Peter. Twardziel. Nie. Pewnego poranka, kiedy się zbudziłeś po nocy, okazało się, że cały jesteś popalony. Spałeś przy jakimś zielu, którego nie znasz i które spowodowało, że kiedy cię dotknęło w nocy, kiedy się obracałeś, spowodowało takie aż rany na twojej twarzy. One znikną po kilku dniach, ale straciłeś połowę HP. Za 25? Tak, trucizna po prostu. No, twój organizm ją zwalczył, ale no jakby... Zaraza. Dobrze. To była taka część mechaniczna podróży, żeby jakby określić, co się działo przez te kilka dni. Teraz poruszacie się z prędkością 1 dzień, 2 heksy na 1 dzień, ze względu na to, że jesteście konno, więc na razie przejechaliście 7 heksów, więc to są 3 dni, a potem przerzucę te dni. Albo kozno. Albo O kozno. Jezu. Kucno. I teraz zrobimy przerwę na wasze jakby wspólne ognisko, przy którym możecie sobie omówić wasze dalsze plany, ale również się wyleczyć, bo przez to, że w czasie podróży nie ma czasu, żeby robić długie odpoczynki, to jakby ta nocna podróż możecie wydać te wasze białe punkty, żeby się leczyć. Tak, Białe punkty są? Białe punkty to są wasze hit dice'y, więc każdy z was ma 5. Za każdy wydany macie jedną kostkę swoją klasową plus Constitution bonus, tak? Dobrze, ja odzyskuję w takim razie za 2. Mogę? Czy... Te białe punkty, które zużyliście, możecie mi oddać? Ja się leczę za 3 w takim razie. 3? Tak. No bo... Bo ja jestem bardzo... W sumie ja też jeszcze 1. Powiem wam, że mnie te strzały pod obojczykiem, pod łopatką... Tak, to odzwierciedla wasze opatrzenie się, naturalne leczenie waszych organizmów i tak dalej. Parę dni ze sobą podróżujecie, wpadliście w jedną pułapkę i czy chcecie coś omówić między sobą, czy jakby... No, chciałbym, jeżeli chcecie mieć scenę dla siebie, porozmawiać, to proszę bardzo, jeżeli nie jest to dla was istotne na tym etapie. Chciałam powiedzieć, że jak wy możecie, bo też się poznajemy dopiero i jak jesteśmy, jak się zachowujemy. I Orwena jest mocno ze swoimi w ogóle interakcjami, czy jakimiś, nie wiem, jak nie musi mówić, to nie mówi. I też powściągliwe odnośnie swoich emocji. Także jeżeli ktoś naprawdę bardzo słaby żart powie, to może się uśmiechnie, bo takie akurat ma poczucie humoru. Ale tak super dużo emocji to nie znajdziecie na imię twarzy. A ja mam babeczki. Kiedy zdążyło się zrobić? To, co z niej zostało. A dla innych też zrobiłaś?
Kudły mi się zapluły. Chcecie? Nie chcecie pewnie, co? Możesz zjeść. Jakie pachnące. Dziękuję. Jak się tak mniej wszyscy zainteresowali, to sobie wziąłem jedną. Dobrze. Ja patrzę na te okruszki, co była zostały. nadgryziona. No cóż, ja na pewno chodzę i burczę ciągle pod nosem, cokolwiek robię, ale jeżeli ktoś mnie prosi o pomoc, a nie jest to elf, to chętnie pomagam. Zmieniasz mi opatrunki? Tak, tak. No, jesteśmy na tym samym poziomie przecież. Jakby wzrostem. Niski. Ja po prostu mówię niewysoki. Nie za wysoki. O, tak. No Odpowiedni. tak. I staram się tymczasowo, póki nie, unikać elfa jakby we wszelkich kontaktach. I robię zazwyczaj coś po drugiej stronie obozu do niej. Aczkolwiek jeżeli coś mówi i rozmawia z kimś, to staram się tak nadstawiać ucha. Jakby coś jednak kombinowała, to chciałbym wiedzieć. Jak będę coś kombinować, to nie będziesz tego wiedział. Pewnie zgadnę. Ja mam takie lęki tylko troszeczkę, jak tam idziemy tą zieloną ścieżką i przy tych kurhanach, to ja cały czas po prostu tylko do Orweny mówię, tylko nie wchodźmy w mgłę, tylko uważaj na mgłę, żeby nie wejść w mgłę. Nie wolno wejść w mgłę. I uważaj, bo tam dalej są kurhany, tam nie powinniśmy tam chodzić. Pilnuj ścieżki. Proszę, pilnuj ścieżki, tylko nie zgub ścieżki, bo tutaj jest bardzo, bardzo niedobrze zgubić ścieżkę i w ogóle tutaj... Kładę ci rękę na ramieniu i ja całe życie chodzę po tych szlakach. Bo ja tylko raz i nie sądziłam, że kiedykolwiek tu wrócę. Droga jest spokojna, tylko głupio tak nie mieć sufitu nad łbem. Ja chciałam powiedzieć, że jeszcze wyciągam bukłak i z browarem, uwaga. O! You got my attention. I tak podaję tam dalej do przodu. Nie? Tak, chętnie biorę, wypijam cały. Dosiadam, jak jest taki moment, to się dosiadam do Alwary. Mamy ci pomóc przynieść ciebie? Czy przynieść coś? Jesteś istotna z jakiegoś powodu? Tak jak wam wspomniałam, mam ważną przesyłkę. Jak widzicie, jednak parę osób też chce tą przesyłkę dostać. I trzeba tego pilnować. Za wszelką cenę. Ci ludzie, ci niedobrzy ludzie tam w Bri, oni chcieli nas zabić, ale ciebie chcieli porwać. No tak, przez to co niosę właśnie. Może masz jakąś wiedzę, której też potrzebują. I to dlatego. Albo którą chcesz się podzielić, no bo ja ci mówię, ten elf coś kombinuje. Od początku taki jest, jakiś taki szemrany, coś tam chodzi po tych krzakach swoich. Dostałam takie rozkazy i muszę przekazać wieść. Masz wieść. Mam wieść. Jesteś posłańcem? Teraz tak. Przez chwilę. Ale, czyli masz jakąś wiedzę, której pożąda ten, kto chce cię porwać. Albo ja mam, słuchajcie, jeszcze inny pomysł. Zobaczcie, jest krasnolud, jest człowiek z rodu północnych władców, północnych krain i no ja jestem tylko hobbitem z Shire. Aż hobbitem. Ale tylko elf miał ujść żywy. Przesyłkę mogli nam odebrać w każdym momencie, zabijając nas wszystkich. Więc może ten, który zlecił porwanie Orweny, tak jak mówię do ciebie, to tak się kłaniam, może po prostu nie chce wchodzić w konflikt z... Alwary, przepraszam. Alwary. Nie chce wchodzić w konflikt z potężnym rodem elfów. Trochę chamsko. Ty jesteś istotna dla swojego ludu? Nie wydaje mi się, jestem zwykłym. Pokaż tą tubę, co ją tam niesiesz ciągle. Pokaż. Ale co ty To mówisz? nie jest dla twoich oczu. Każdy elf jest istotny. Pewnie tam ma jakieś zaklęcia dla tego Sarumana. Saurona. Nie wierzysz Gandalfowi? Galbandowi wierzę. Stary dziad, ale szczery. Ale białogłowa coś kręci, mówię. No, Tak. jeżeli ufasz jemu, to znaczy, że ufasz też jej. A znasz Gandalfa? Jasne, że znam Myślę, że O, widzisz, coś kręci. Nie wiem, jak on się nazywa. Mówię. każdy, kto dostał
Ten kamyk. Mogła ukraść. Elfy to... Ukraść. Tak, Naprawdę, elfy to złodzieje ukraść. przecież, każdy wie. Ale wróćmy do Śródziemia. Ty masz taki jak ja, a ona nawet... Pokaż swój. Zostaw, to jest jej kamień. Rozmawiałaś, kiedy my przeszukiwaliśmy rzeczy tych bandytów, wy rozmawiałyście ze złapanym człowiekiem. Czy on coś ci powiedział? Kto go nasłał? Czego szuka? Z czego to... No to ja mówię wszystko to, co się tam od niego dowiedziałam, że ten przywódca jest. To jest... Koreol, No. Trydwulf to był ten wódz, a to byli Dunalingowie. Dunalingowie. Z jakiego obszaru i czy będziemy przechodzić przez ich Obszar terytoria? był jakiś południowy. Nie, Są dalej na Dobra. południe. są dalej na południe. Okej. A kto zlecił temu Trydwulfowi? Nie wiem. To nie wiadomo. Znaczy wydaje mi się, że po prostu ten wódz jakby chciał to. Dobrze, ale ten wódz chciał, a skąd ten wódz miał wiedzę na ten temat, że ty masz tą przesyłkę? Znajdziemy wodza, to może i To raczej ten nie wiedział tego i tak. Bo być może On ktoś dostał po to- prostu wynajął tego wodza do tego, żeby... Też jest taka możliwość. Ogólnie ten, którego przesłuchiwałam, po prostu wiedział, że jego wódz mu kazał pójść mnie Nie zgadnąć. pytałaś go przypadkiem na przykład, czy ten wódz rozmawiał z kimś, czy gdzieś spał posłańców? On by tego nie wiedział nawet. Wypytałyśmy Był- się o wszystko, co był w stanie nam Bo mi się powiedzieć. od razu, wiecie, tutaj śledczy włączył. Założyłaś, że przewrócił się koszyczek i ta wydra wcina jedną babeczkę. Wydra cały czas chodzi? Za nami? To jest twoje zwierzątko? Nie, Nasze. Ona się tylko przyplątała Wasze? do nas. Razem ją znaleźliśmy i teraz się nią opiekujemy. Ona nie jest do jedzenia. Jako, że siedzicie przy ognisku, to wydra, żeby to prawdopodobnie zademonstrować, podeszła między nich i usiadła tak między nimi, wcina tą babeczkę, patrzy na was. Czy ty masz fajkowe ziele? Bo mogę cię poczęstować. A pokaż. Najlepsze. Longbottom. Gandalf je uwielbia. Mają taki delikatny, słodki aromat. Jakby... Trawa jak trawa, no. A, nie. Bo ten tytoń smakuje, ma taki posmak, wiesz, tych kwiatów, które przy Brandy Hall rosną. Nie pamiętam ich nazwy. A, ty nie wiesz, jakie kwiaty rosną przy Brandy Hall. No to w każdym razie ten tytoń ma posmak kwiatów pod Brandy Hall. Kopię. Dobre. Mi się wydawał raczej delikatny. No dobra. I co? Idziemy dalej? Pogadali, pośmiali, pojedli, pobekali. Pobeka tam pobeka. Dobrze, jesteście gotowi do dalszej podróży? Jest. Tak. W porządku. Dociera do mnie, jak ważna jest ta przesyłka. Proponuję... Ja proponuję, żebyśmy coś zaśpiewali, jak już tak idziemy kawał. Gdy przed tobą długi trakt, poczuj na swych plecach wiatr, swych rubieży dzielnie broń, uderz mocno niczym grom. Na os śmierci napnij łuk, niech prze naprzód z tobą dróg. Niechaj słońca światło śni, maszerujmy wiele dni. Więc Marsz do kresu swych sił, marsz by wroga zamienić w pył. i w śniegu i w burzy, po drogi swej kres, dom ciepły i duży, czeka wiernie jak pies, więc Marsz do kresu swych sił, by wroga zamienić w pył. Yeah! Taki blok skalny, prawie że, grubości jakieś 25 cm, po prostu się przechylił i padł na ziemię, a za nim jest jakby korytarz. Wchodzicie do dużej sali, ogromna sterta skarbu oszałamiającego, bogactwo, jakiego żadne z was dotąd nigdy nie widziało.